Witamy wszystkich serdecznie! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Syberii. Można tak powiedzieć. Dzisiaj będziemy jeździć po parkach narodowych, po wielkich, dużych wysokościach, a jak na razie marzniemy. Tak, do Ekwadoru mówili przyjedź. Będzie fajnie. Na razie to nie wiem, czy polecam. Ale chodźcie z nami, będzie fajnie. Jak na razie jesteśmy na wysokości Niecałe 3200. Dokładnie jesteśmy w... Cotopaxi. Tak się nazywa tutaj główny park, ale ogólnie cała ta prowincja nazywa się Cotopaxi i powiem szczerze, że jest naprawdę chłodno. Dobrze, wczoraj jeszcze byliśmy w Quito. Machachi dokładnie my Machachi, jesteśmy. no dobrze. Tu na mapie zaznaczę Wam w tym momencie, gdzie my dokładnie jesteśmy, jak się nazywa nocleg i jak daleko było z Quito tutaj, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj się jechało generalnie szybciutko, bo jechaliśmy niecałą godzinę autobusem za $2 od osoby. 2,10 od osoby, jakoś tak. Więc nie Dobra. najgorzej, ale jesteśmy w górach, jest naprawdę zimno, ale zobaczcie, jak na razie taki mamy widoczek. Proszę. Zobaczcie, jakie piękne góry. Mamy tak dwie opcje. Albo idziecie sami do głównej drogi, jeździecie do wejścia do Narodowego Parku. Tam wejście jest darmowe, ale rejestracja jest płatna, jakieś tam $2 pewnie. Musicie mieć ze sobą paszport i próbujecie łapać stopa, który was zawiezie na najbliższy parking, bo to jest prawie 10 km w jedną stronę i tam się nie chodzi, bo po prostu trasa jest taka nie do chodzenia, raczej do jazdy. I oni wtedy was biorą za $10, $15 od osoby, wiozą was tam, najwyżej czekają i wracają, czasami chcą dodatek. Ale my tu, gdzie trafiliśmy do noclegu, na szczęście mamy wycieczkę w bardzo taniej kwocie, tak? Znaczy generalnie chodzi o to, że jakbyśmy chcieli sobie sami zorganizować gdzieś tam na mieście, to najprawdopodobniej koszt by był około $100 od nas, jakby za nas dwoje. Od 120 do 150 dokładnie. Dokładnie, No. ale tutaj pani nam powiedziała, że jest taka opcja, że jeżeli znajdziemy sobie osoby, no to wtedy możemy podzielić koszta i ona ma wtedy taką wycieczkę za $80. Wyszło na to, że wyszło nam $85, ale jedziemy z 2 innymi osobami, więc wychodzi nam po 42,50 dokładnie. Tak, będziemy na pewno szli do schroniska, ale schronisko jest na wysokości 4800 metrów. Więc Więc jeśli dla nas się, to będzie rekord jeśli się uda, to pewnie. pobijemy swój rekord. W każdym razie, jeżeli chcielibyśmy zrobić to na własną rękę, to niewiele byśmy zaoszczędzili, a dużo byśmy stracili czasu, więc przetestujemy taką opcję i damy wam znać, czy było warto. Dokładnie. Chodź, idziemy. I siedzimy w samochodzie, jest Justynka, tak dzisiaj wygląda nasz bus. Dokładnie, takim będziemy jechać, Ola? Tak, to jest nasz przewodnik. No i dzisiaj właśnie jedziemy w trasę, tylko nasi współwycieczkowice jedzą śniadanie i niestety jesteśmy opóźnieni. Ale Idź dobra. po nich. Nie, no dojdą sobie bez przesady, dobra. Tu mamy górę Corazon i na nią można wejść, ona ma około 4. Podemos apreciar. Idziemy już jakieś 10 minut. Jak widzicie, jak na razie tutaj te góry są przepiękne. Oczywiście to są też wulkany. One mają ponad 5000 metrów. Jak widzicie, jeden jest trochę za chmurami. Mieliśmy takie krótkie wprowadzenie. W samym Ekwadorze jest ponad 70 wulkanów i ten, na który jedziemy, Cotopaxi, który jest cały biały i zaśnieżony, zobaczycie. A ostatni raz wybuchł w 2005 roku, na szczęście tak leciutko, więc jest dalej aktywny, ale w 1870 którymś roku wybuchł tak, że naprawdę zniszczył 2 miasta, bo lawa po prostu spłynęła z niego i zalała prawie całe 2 miasta. No ale my idziemy teraz do parku, będziemy coś więcej wiedzieć, to wam pokażemy. Jak na razie ten park, w którym jesteśmy, Cotopaxi, jest drugim najczęściej odwiedzanym parkiem w Ekwadorze, zaraz po Galapagos oczywiście, no ale Galapagos ma swoją cenę. Dotarliśmy do rejestracji, teraz się rejestrujemy, dlatego trzeba mieć paszporty przed wejściem w ogóle. To jest wulkan Cotopaxi, tu macie mapę dokładnie i wam mniej więcej wytłumaczę, jak dzisiaj wygląda. To jest w ogóle trasa panamerykańska, czyli ta najdłuższa trasa na świecie, która dojeżdża aż do Panamy. Tu jest Machachi, czyli miejscowość, przy której mieszkamy. My mieszkamy troszeczkę niżej, zaraz za Machachi. I tą drogą przyjechaliśmy, mamy tutaj 2 wejścia, ale my jesteśmy z tej strony. Z tej strony, ponieważ są ładniejsze widoki
i tu będziemy sobie jechać samochodem, już wjeżdżając do parku, tu właśnie jesteśmy, teraz jest rejestracja. I wjeżdżając samochodem na wulkan bezpośrednio. Dokładnie, no nie na sam szczyt, ale będziemy jechać, dokładnie. Tu jedziemy sobie samochodem, będziemy na pewno zwiedzać muzeum, które jest po drodze. Tu sobie wjedziemy pod wulkan prawie, tu jest parking na wysokości troszeczkę 4300 tam jest. Troszeczkę więcej i stąd będziemy iść godzinę piechotką do tego schroniska i tutaj będziemy sobie pić herbatkę z liści koki, bo będzie wysokość ponad 4800. Cały wulkan ma 5900 prawie. Tak, Więc i czyni go jest to dość duży. jednym z największych wulkanów na świecie, najwyższym. No, więc I jest aktywny. Generalnie ten wulkan jest taki dosyć niebezpieczny, bo jak będzie taka mega duża erupcja, to może nawet zagrażać stolicy Quito. A w ogóle ja też przeczytałam, że Cotopaxi ma swój własny plan ewakuacyjny w razie właśnie erupcji. muszą mieć akurat. A tu macie dokładnie jak park Cotopaxi, jakiej jest wysokości, to jest 33 393 hektary. To jest właśnie lama i bardzo dużo w Ekwadorze jest samych lam, a w Peru jest bardzo dużo alpak raczej. Pan mi tłumaczył przed chwilą po hiszpańsku, tak. Jaka taka jak cwaniara. No, ale jak fajnie żyje, to. Zatrzymaliśmy się przy plantacji eukaliptusa, nawet nie wiedziałem, że tu mają. Eska eukaliptu? Gracias. Tak pachnie. Zrywamy liść i Lo friega y después wdychamy. eso es muy bueno para la respiración. O, to dla mnie dobre. O, to bardzo dobre dla oddychania. Fajne. Bierzemy Esta liść. planta estamos expuestos a cambios. Ej, normalnie, wiecie jak to pachnie? Jak takie sztywty do nosa miętowe, to właśnie tak pachnie. Ale mocne, kurde, na serio, taki sztyw do nosa, No. taki mocno miętowy, taki. Ale czegoś takiego to jeszcze nie Fajnie, czułem. takie Ale naturalne, nie? Ale jak? Normalnie taki. O No jak kurde. sztywty do nosa, takie tak, do wąchania na katar. Ale jak? Ale czad. Kurde, fajne to. I tu cały czas jedziemy przez plantację eukaliptusa, to macie, zobaczcie ile tego Ale eukaliptusa. wąchania tam jest. Naprawdę, ja nie wiedziałem, że to takie fajne. O, tu już się właśnie kończy. To wszystko była prywatna plantacja eukaliptusa. Nie wiedziałam jak eukaliptus rośnie. No, a teraz już wiemy. jak wygląda. Zobaczcie, jak fajnie. Takie coś, takie Człowiek uczy się całe życie. No proste. Wjeżdżamy dokładnie Narodowy Park Cotopaxi. Lueguito. Proszę bardzo, tak wygląda wjazd. Ale też widzę, że tutaj jest sporo rowerzystów. Tak, aha. No sporo. Jeden minus jest taki, że przed nami jest góra i oczywiście zobaczcie jak ją widać. Nic nie widać, bo są chmury. To jest do wykrywania lawy i czy erupcji wulkanu. Mają czujniki, jest podłączone to wszystko do aktualnego wulkanu. Jeżeli by miała być jakakolwiek erupcja, to zostają informowani. Mijaliśmy znowu te filmiki. Z ciekawości pomogli nam tutaj znajomi. Zapytałem się pana, jaki mamy czas ucieczki, jeżeli dowiedzą się, że rzeczywiście te syreny, bo to tam widzieliście, takie kółka, to są syreny i tak dalej, one są postawione co jakiś czas, no to 3 godziny wcześniej będziemy wiedzieć o tym, że wybucha wulkan, więc w razie czego mamy 3 godziny na ucieczkę, to nie jest źle. Troszeczkę się ukazał, ale to jeszcze nie czub i my będziemy dzisiaj pod niego trochę chodzić. Troszeczkę czubeczka widać, nie wiem czy widzicie, dokładnie tu nad moim palcem, troszeczkę trzęsie, więc nie mam stabilizacji w ręku, akurat tylko w gimbalu, ale robi wrażenie już, mimo iż jest chmura. Fajnie. Mamy mały postój, malutki taki postój 10-minutowy w trakcie jazdy i zobaczcie, tu mamy głównie te Cotopaxi, jest jak czubeczek troszeczkę widać. Pan ma herbatkę chyba w termosie, więc zaraz ja sobie założę, może dronem polecimy. Tam zobaczcie, też mamy wulkan, patrzcie jak pięknie to wygląda. Ja. I te całe tereny tutaj, normalnie miodzio. Jak to wszystko wygląda. Jest przepięknie. Co, kochanie? No ładnie. Przepięknie. Tam mamy prawie też 5000. Acá tenemos Cincho Lagua. Tam mamy Pasociuło, 4900. też prawie 5000. I tam też prawie 5000. Właśnie startuje, pan powiedział, że jest całkowity zakaz, ale tu nie ma turystów, więc szybko lecę zobaczyć jak to wygląda. No i dobra, chciałbym was serdecznie przeprosić, bo nie sprawdziłem dobrze sprzętu. Sam jestem bardzo zły, bo powiedzcie mi dlaczego. Czasami wylogowuję drona i jak go wylogowuję,
a wcale go nie logowałem ostatnio nic, on jak jest zalogowany, to powinien być non-stop, to nie mogę lecieć dalej niż 50 metrów wysokości i 100 metrów ode mnie, więc nie będziemy mieć ujęć stąd z drona. Jestem totalnie wściekły, bo jesteśmy w tak pięknym miejscu, a nie ma szans tutaj na zasięg internetowy, żeby go połączyć, więc nawet żadnego ujęcia z drona nie zrobimy z tego miejsca. Tu, gdzie są chmury, widać taki czerwony domek i my dokładnie pod ten czerwony domek tam będziemy iść piechotą. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest 6-tysięcznik pierwszy raz przed naszymi oczami i naprawdę zaśnieżony jest, kurczę, kozacko. Już pobiliśmy rekord, mamy 4200 metrów ponad. Tam daleko widać Gusa, nie wiem, czy go widzicie. My też tam jedziemy, ale później jeszcze 40 minut piechotką. Nie no, nie mogę. Ciekawe jakby było wejść na sam szczyt. No, na pewno potrzebne są raki i tak dalej. Góra jest trochę wymagająca. No, ale mi się wydaje, że dalibyśmy radę. Justynka, my nie dalibyśmy rady. Zobaczcie, jak pięknie z drugiej strony. Też dobrze, że nam tu pogoda trochę dopisała, bo nie jest tak źle. A tu mamy, jestem ja i ura! Da. I jedziemy. Jak tam, kochanie, z tyłu? Git. Ale czad. Podziwiam. No, naprawdę. Proszę bardzo. Dojechaliśmy na parking. Tam na dole widać drogę. Zaraz założę puszek na mikrofon. Taki mamy widoczek z góry. Jak na razie dojechaliśmy do parkingu. Proszę. Tu jest parking. Idziemy oczywiście tam pod górę. Jak Justynka? Czujesz, kochanie? Trochę mi się w głowie kręci. Tak? No i jestem tak niewyspana. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz wstawałam o 6:30, jest jakiś dramat. Ale popatrzcie na to. To jest nasz rekord jak na razie. 4620 metrów nad poziomem morza jesteśmy i jeszcze wchodzimy jakieś 200 metrów do góry. Więc dzisiaj pobiliśmy nasz rekord i idziemy tą drogą, jak widać, tu dokładnie, zygzaczkiem, tam do... Ojej, płytki oddech mam też. Do... Jak to się nazywa ten dom w górę? Do schroniska. Do schroniska, dokładnie. Dostaliśmy jeszcze po kijku od pana. Ja mam taki od szczotki. Justynka też ma taki kolorowy kijeczek, pokaż. Tak, żebyśmy mogli łatwiej sobie wchodzić, fajnie. No i idziemy. Idziemy w trek. Jest chłodno, bo rzeczywiście Znaczy to, że trzeba jest było chłodno, kurtkę założyć. to, że jest chłodno, to mi nie przeszkadza, ale mi się naprawdę kręci w głowie. Tak, dlatego wchodzimy powolutku. Jeszcze na szczęście ta koleżanka, która jest z nami z Włoch, dostaliśmy od niej po cukierku z liści koki, żeby tak troszeczkę pomóc na wysokościową chorobę w razie czego. No i wchodzimy, ale ja sam widzę po sobie, że mam płytki oddech. No to jest jednak 4500 metrów już, 4600 praktycznie. Daje się we znaki, na pewno. Takiej wysokości jeszcze nie byliśmy i jak na razie to nasz rekord. Jak Justynka się czujesz? Źle. Jej się trochę w głowie kręci. Trochę. Tu mamy parking. A tu Mam helikopter, jakbym pół litra na raz wypiła. Tak, powolutku. Oddychaj głęboko. Cały czas pan powtarza. Powolutku i oddychamy głęboko. I wchodzimy. Ja o dziwo czuję się bardzo dobrze. Nie jest źle. Czuję, że oddech jest troszeczkę płytszy. Ale nie na tyle, żeby jakoś to przynajmniej u mnie mocno męczyło. Justynce astma nie pomaga. Zobaczcie, jaki widoczek. Tam był parking. Jak widać. Pięknie, co? Kilka. Doszliśmy. Patrzcie, jakie widoki. Piękne. Dawno nie widzieliśmy takich pięknych widoków na wysokości. Jak zawsze zresztą my mamy takie szczęście. Ale patrzcie, gdzie dostawiliśmy. Jesteśmy na Amplitudo. 4864 metry nad poziomem morza. Pobiliśmy własny rekord. Piona, mordo. Tak. A szczególne gratulacje dla Justynki, ponieważ naprawdę dla niej to nie było proste. Mocne, miała zawroty głowy, trochę łzy poleciały nawet, nie? Się bałam, że nie dam rady, ale jakoś poszło. Ale na razie wejdziemy sobie do restauracji. Można tutaj sobie wypić herbatkę z koki. Można też mieć nocleg, jak ktoś chce sobie się wspinać na szczyt. O ja, Proszę bardzo. ale Jak fajnie. wygląda.
Ma O, stolik perfekto. dla nas. Dobra, mamy Polskę też. Mocno pomazana, jak widać. Byli tu nasi. Zdobyliśmy O, piemeni czekoladę. drewniane. I co tu mamy? Locro de papas. A, ta zupa jest, jak chcesz, za $6. Nie chcę. Czekolada Altura, czyli gorąca czekolada. Té de hoja de coca, czyli herbata z koki. Tak mi się w głowie Co? kręci, zaczęło mi piszczeć w uszach. Pamiętajcie, choroba wysokościowa to nie głupota, trzeba ostrożnie. Justynce całą drogę się kręci w głowie. Ale teraz już w ogóle poszłam do toalety. To zamiast pić czekoladę, ja kupiłem sobie za $2,50 herbatkę z liści koki. Bardzo pomocna jest szczególnie na chorobę wysokościową, no ale Justyna nie, Mi czekolada czekoladę. zawsze pomoże. No, jak zobaczymy, czy ci pomoże. Robimy sobie małego breaka. Tutaj chwilę siedzimy. Mamy też kolegę Polaka, którego tam spotkaliśmy, był z nami. Będziemy sobie robić zdjęcie pod flagą Polski, jako Polacy. I na razie mamy chwilę resta i idziemy zaraz na dół. Tak naprawdę. Będziemy, może pogoda się poprawi, bo troszeczkę zaczęło padać. Nie? Fajnie zdobywać szczyty i doświadczać nowych rzeczy, ale pamiętajcie, róbcie to z głową. Dokładnie. No nie wiem, czy bym dalej dała radę iść. Pewnie trochę tak, ale strach trochę jest. Ja o dziwo czuję się tak, że mógłbym wbiec tu na górę. Normalnie jestem w szoku, nie przeszkadza mi ta Ja wysokość jestem w jeszcze ogóle. trochę chora, więc jeszcze dodatkowo No to ja to mi też robi. akurat, no. No i dobra, wychodzimy, ale zobaczcie, śnieg pada, normalnie śnieg nas zastał, nie wiem czy widać, a my oczywiście przyklejamy wlepeczkę. Dawaj Jest wlepeczkę i chowamy. majówka, ludzie się grillują, Tak, o, a my... my przyklejamy, zostawiamy coś po sobie. Jak A będziecie nas zima tutaj- dopadła. Dokładnie, jak wejdziecie na 4860 metrów, to oznaczajcie nas, label jest. Winter Przed time, wejściem, a my teraz wychodzimy. No i widzicie, schodzimy, tam jest nasz parking, śnieg sypie jak dziki, ale idziemy, schodzimy w dół. Śnieg przestał padać, jak widzicie schodzimy cały czas taką krawędzią przepaści, przepaści, takim małym kanionem. Widziałem, że tu ludzie wchodzili pod górę, jak widzicie odsłania nam się powoli góra, no ale nie do końca. Ciepło się zrobiło. Lodowiec jest, cieplutko się zrobiło, słoneczko wyszło, więc Justyna zrywa rękawy. O, co? Oczywiście. No my idziemy w dół do parkingu, zobaczcie jak pięknie. Normalnie przecudnie tu jest też. Bardzo ładnie. Trochę mi się przypomina Arizona. W Troszeczkę Stanach i te tak. przestrzenie. Naprawdę, no. Z tym, że ładniej chyba nawet. No i pamiętajcie, że jesteśmy na bardzo dużej wysokości. Skały wulkaniczne. Jak to wygląda. I to kiedyś była lawa. Mam całe skarpetki w tym piachu. To ja też, ale bardzo mnie smuci to, bo nówki sztuki funkiel założyłam i Skarpetki. kuźba. Justynka się martwi, że skarpetki chodzi, a do prania. Oj. No nie, no bo Oj, one oj. już nie będą doprane. Dobrze o tym wiesz, jak tutaj się pierze Mam skarpetki. wszystkie już rude i co? No. Tu już stąd widzimy lagunę, tam będziemy jechać zobaczyć ją z bliska. Dalej jesteśmy na jakieś ponad 4000 i zobaczcie jaka roślinność tu rośnie. Fajna. Taka inna, a tutaj mamy taką białą i nawet kwiatki są małe. Spoko to wygląda. Już jesteśmy niedaleko, już dobijamy. Nawet siusiu zrobiłem na wulkanie. Brawo ty. No, jak jest mus, to co zrobisz? Trzeba. No ale sam powiedział, siusiu można robić gdzie się chce. No to zrobiłem tu. Z takimi widoczkami. Każdy siusiu jest piękny. Dobra, Justynka pierwsza czyści buty. O, Czyściutkie nie masz. jest tak źle. I teraz ja. Będzie coś widać? Będzie, zobaczcie. O, no faktycznie. No, Miałeś więcej. ja to masakra. Zobaczcie. O, nagram. Biały lisek, jakie ma oczy. O, groźny. Hola amigo. Ale piękny. Fajnie wyglądasz. Proszę, i mamy koniki żyjące dziko, całkowity zakaz ich łapania jest, więc one sobie mogą tak łazić tutaj. Zobaczcie, nawet mały jest kucyczek. Fajnie to wygląda. Troszeczkę wychudzone, słabą trawę tu mają widocznie, ale fajnie zobaczyć tak dziko konie, nie? Tak, mają więcej sierści, no ale wiesz, nikt ich nie czesze. To są naturalne, dzikie konie, więc to też inaczej wygląda trochę, nie?
Fajnie zobaczyć konie w ich naturalnym środowisku. Uwaga, zjechaliśmy z Cotopaxi, jest za nami, jak widzicie, jeszcze za chmurami. 1000 metrów w dół dokładnie. Już I jesteśmy chyba na nawet 3000. coraz bardziej się przykrywa, bo Tak, chmury idą na nachodzą. niego. 3860 metrów już jesteśmy, więc troszeczkę w dół. Przyjechaliśmy nad lagunę, która wygląda jak... Kałuża. Tak, dokładnie. No i kaczuszka, woda, góry, tam mamy takie 3 korony. I tyle. I tyle widać. Tu raczej płytko jest, nie jest głęboko. Można się przejść, tu jest powrót w ogóle bokiem, aha. Czyli tędy się wchodzi. Tu mogę wam pokazać, jakie zwierzęta występują. No, czyli kaczki, to co u nas, nic innego nie występuje. Mamy taką krótką informację, jak wyglądają wysokości. Tu się nazywa Super Paramo, Super Paramo i jak widać śnieg. I taka jest różnica między Cotopaxi a Everestem, jak widzicie, a Mont Blanc. Tutaj jakie rośliny odpowiadają za co? Tipo odpowiada za działanie płuc. Sulfo, jeżeli macie chorobę wysokościową. To jest to, co możemy spotkać. Jak zobaczcie, tutaj mamy liski, którego już żeście widzieli. Liska. I jak wygląda jego łapa pod względem... Aha, ła, ostre, weź dotknij. Ała. Pumy, które są rzadko spotykane. Tam mamy niedźwiedzia jeszcze i kozy po prostu. Dużo ma łapek na, Dużo, na takiego, nie? co No. widzieliśmy. Tak, czyli tutaj, gdzie samochód, to tam żeśmy dojechali, a tu, gdzie flaga, to tam weszliśmy, ale podobno jest bardzo ładny stożek tego. Aquí es otro laguna. Laguna atrás del volcán. Aha. My widzieliśmy na tej lagunie, z tej strony i tu widzieliście te 3 korony wcześniej, czyli te górki, ale z drugiej strony jest jeszcze inna laguna i tam jest taki No i rozmiar. pewnie jest jakaś ładniejsza, tylko nas tam nie zabrał. Pierwsza osoba, która zdobyła w ogóle 4 pierwsze wulkany, czyli Pinicia, Atisana, Cotopaxi i Chimborazo. To był Picincia. Niemiec Alexander von Humboldt, żył w latach, jak widzicie. I właśnie on był jako pierwszą osobą, która zdobyła te 4 wulkany w jednym roku, czyli w 802 dokładnie. Szapoba. Szapowa. W 1976 było bardzo mocno zalodzone i zobaczcie, tak wyglądało to wtedy, w tamtych czasach. Oczywiście coraz bardziej topnieje, więc w 97 jak widzicie, a w 2006 jak widzicie, a teraz to już 30 lat, już o połowę mniej. Tu mamy historię erupcji. W 1533 były pierwsze. Ta była najgroźniejsza, która wyniszczyła 2 miasta, a ta była ostatnia, która była po prostu z takim małym kurkiem. Na szczęście niebezpieczna, nie? Zrobię takie. Jak wchodzicie w ogóle, możecie kupić sobie tlen. Widzisz? Masz butlę z tlenem, możesz sobie kupić, jak ci brakuje, to sobie dobijasz tlenu trochę w górę wchodząc. Bardzo fajna sprawa. To mi by się przydało. No, to jest tym, co by się przydało. No i mamy oczywiście mały sklepik, możecie kupić sobie pamiątki, jakieś małą alpakę czy coś, ciuszki, magnesy, pocztówki. O, jak wstęka. Tranquilo, no. Tranquilo, o, jaka fajna. Teraz. Chodź tu. Chodź. To dobre masz nie? A w ogóle nie wiem, czy wiecie, to jest dokładnie trawa cytrynowa. Justynka wczoraj sobie zrywała kawałek i wrzucała do herbaty. Tak wygląda trawa cytrynowa i tak rośnie. Jeżeli chcemy, możemy z tego korzystać, pani nam powiedziała. Tak samo tu mamy troszeczkę mięty. No i tak, wchodzimy sobie tutaj, zobaczcie, jak wygląda. Takie miejsce wspólne. Tu możecie sobie usiąść, jak chcecie. Jest kominek, ale nie działa, niestety. Mamy taki dach zrobiony, bo to było takie patio kiedyś, a teraz mamy dach. Nawet patrzcie, są piwka litrowe za $2, jakby ktoś miał ochotę. Ja zaraz siadam do obiadu, to będzie dzisiaj mój obiad. Mamy sardyny w sosie pomidorowym. Justynka może też ugryzie. Ale patrzcie, jakie ciekawe rozwiązanie. Dach wchodzi do środka i po nim ścieka woda normalnie. Podoba mi się to. Czegoś takiego nie widziałem. No jest tu jakiś wspólny prysznic, łazienka. My mamy na szczęście, przez to, że czekaliśmy długo na panią, to pani nam dała gratis spokój taką prywatną łazienką, więc fajnie. A tu mogę wam pokazać właścicielkę razem z mężem. Oni weszli na to Cotopaxi, na którym my byliśmy, ale byli na samym czubku, czyli jak widzicie prawie 6000. No a ja idę teraz wam do kuchni, pokażę oczywiście.
Gdzie urzęduje kto? Królowa zamieszania. Tak, jak zawsze, ona tylko w kuchni, no. Śmieszne jest tylko to, że kuchnia wygląda Czas na tak. kawusie. Tak. I jak sobie stoicie tak, żeby sobie coś gotować, to nic nie widać, bo cień pada. No jeszcze jest jedna rzecz, jak znajdziecie w Ameryce Południowej kuchnię, w której w zlewie jest ciepła woda, to jest nieprawdopodobne. Nie, to nie jest prawdopodobne. To w ogóle w Ameryce Południowej No, i Środkowej nie spotkaliśmy. Od 3 miesięcy raz nam się Nie. zdarzyło, ostatnio w noclegu tym. Z ciekawostek wam powiem jedną rzecz. No oprócz tego, że rzeczywiście kran macie jak macie, widzicie taki kranik i to jest kran, to tutaj nigdzie nie ma płynu do naczyń. Tu jest taki specjalny proszek, taka Obtłuszczony już, twarde. obtłuszczona gąbka. Tak, i maczacie sobie w tym i tak myjecie. I powiem szczerze, że to fajne rozwiązanie, bo na pewno dłużej wystarczy niż płyn do mycia No naczyń. ale przydałaby się ciepła woda, żeby Dokładnie. domyć tłuszcz po prostu, bo No. to jest obrzydliwe aż. Niestety czasem się No. zdarza tak, że bierzemy jakiś tam talerz czy coś, albo nie wiem, nawet sztućce i są tak tłuste, że wiesz, że ktoś w tym jadł i potem to jest tłuste. No niestety, ale nic przyjemnego. A jak ładnie spałaś w ogóle w samochodzie. No i co? No co? No i co? No co? A zobaczcie, jak ładnie spała sobie. Słodko. Te wysokości temperatury męczą. Justynka jest nie do życia, jak są takie temperatury. Chodź, sardynkę spróbujesz, chodź. Justynka, próbuj. Ja chcę na majówkę do Polski zjeść kiełbaskę. I karkówkę. A my mamy na majówce sardynkę w pomidorach. Tylko nie rozdziabdziaj mi tego, żeby się rozwaliło tam strasznie. No, próbuj. Co? Ryba? To są kręgosłupy, tam są kręgosłupy. Sam to jest ble. Dlaczego niedobre? Nie się jedz. No już testujemy, no. Co? Stara ryba? Czy co? z puszki? Ryba. Pyszna rybka. Tak, super. Justynka się nie zna. Ty się nie znasz. Mogę ci sos z pomidorów oddać, jak chcesz. Nie, właśnie sobie wezmę do... O, croissanta. Nie ma to jak sardyneczka. Przestało padać. Ja zjadłem rybkę, ale chętnie jeszcze pójdziemy na zupkę. Jeżeli znajdziemy tą z ziemniaka, to chętnie sobie ją zjemy. Pokażemy wam teraz pokój. Mamy wejście takie, lata 90. Jesteś pewny, że chcesz to pokazać? No, o Jezu. Bo tam że- tornado przeszło. No przeszło, bo żeśmy rano wybiegali. Ta łazieneczka jest nasza. Tam jest pokój jeszcze dostępny, ale nikogo nie ma, więc fajnie, bo tak jakby mamy prywatną łazieneczkę. To i taki pokoik, to wiadomo, nie patrzcie się na syf, no bo wpadliśmy tu jak burza rano, żeby to wszystko poukładać. Stoliczek jest jakiś na ładowanie rzeczy. Koc mamy zrobiony z alpaki albo z czego było? Z alpaki? Z lamy. Z lamy, z alpaki albo z czegoś jeszcze. Fajnie, Nie wiem, bo z tego co tam tak, ale widzieliśmy powiem dzisiaj. szczerze, że jest ciepły, jest spoko. No jak już się nagrzeje tam pod kocem, to tak, ale powiem wam, że temperatury naprawdę... Ciężko by było mi żyć tutaj na co dzień i funkcjonować. No w Polsce żyłaś w takich temperaturach. Ale i mamy tutaj... ogrzewanie w domu, tutaj nie ma ogrzewania, o to mi chodzi. No tak. Dobra, tu mieszkamy. Zobaczcie jak fajnie. Tutaj mamy cielaczki. Poubierane Tutaj są w gazetę. Tak, małe cielaczki sobie siedzą w urzędach. Technologia! Technologia! Trafiliśmy do knajpy. Niestety nie do tej, co chcieliśmy, bo jest zamknięta. Bo jest zamknięta, trafiliśmy do innej. Ja zamówiłem sobie za $1.50 kiełbasę z jajkiem i frytkami, a Justyna zamówiła za $2 kurczaka z frytkami, po prostu. Więc za $3,5 będziemy mieć obiad. Obiado-kolację. Tu mamy sklepik obok, jedyny w sumie teraz czynny, bo resztę pozamykali. Co jest, piesku? Patrzcie, jakie masz ślipie ładne. Ale masz oczy piękne, wiesz? No. Nie mam nic do jedzonka dla ciebie. I tak wygląda nasza restauracja. Na wypasie, nie, kochanie? Tak. No, pani nam robi i nawet możemy oglądać sobie Simpsonów, bo właśnie lecą w telewizji. Tak. A jaki piękny wystrój, jakie płytki ładne. Tylko na fugę im zabrakło. No, aż tak ładnie. No, ale ogólnie spoko. Nie Dobra. znają tutaj. Nie narzekaj, za $3 zjemy obiad, kurde. 3,50. Ale jeść, żeby jeść, to jest bez sensu. Żeby się jeść, żeby było smacznie, dobre. Dlatego wydajemy tyle pieniędzy. Kiełbasa, karkówka.
No i proszę bardzo, przyszedł obiadek mój za $1.50. Mam kiełbaskę, jajeczka, frytki, nawet sałatka jakaś jest. A Justynka, proszę bardzo, ma kurczaczka, frytki i sałatkę. No i O. chyba nawet ładniejsze. Przyprawiony fest. Masterchefami to oni tutaj nie będą. Skarbie, nie narzekaj za $1. To wiesz co? To nie ma co narzekać. Patrz, ja mam nawet żółtko płynne. Widziałaś? Jakie słoniutkie jajko. Normalnie mi żółtko pływa. Moje tańsze i pyszniejsze. O, pojedli. Kupiliśmy jeszcze sobie kawkę, jedyną jaką mieli. Tak, tak. Kawa rozpuszczalna za Jajka $1 na śniadanie. i jajka za $1. Będzie jajówka. Tak, i postaramy się dogadać z panią, żeby już jutro Zrezygnować wyjechać. z jednej nocy i wyjechać dzień wcześniej. Po pierwsze, zimno. Po drugie, co chwilę pada. Dokładnie. Po trzecie, nie mamy... No tak w Znaczy sumie... mamy co tu robić, bo tu jest dużo szczytów do zwiedzenia No, i tak dalej, ale- park do przejścia, lasy i tak dalej, piękne tereny, ale powiem szczerze, że nawet mi brakuje ciepła. Jeśli jemu brakuje ciepła, to w jakim ja już jestem kryzysie i w głębokiej depresji. Naprawdę. Justynka jest w depresji, jak tylko pierwszy dzień zobaczy, że jest chłodno. No, a co dopiero powiedzieć, jak już mamy drugi tydzień. Taki, że nie jest tak, no bo jesteśmy na wysokościach po prostu, nie? I idziemy się spróbować dogadać z szefową. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, żebym było w ciepełku szybciej. Please. Zobaczymy. Please. Zmienimy... Please. Dobra, jedźmy do tego ciepła. Masakra. Także tego i tamtego. Dajcie suba. Napiszcie komentarz, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. I widzimy się w kolejnym epizodzie. Wiem, żeby było fajniej, gdyby Justyna była bardziej żywa, ale niestety nie była żywa, ponieważ jej wysokości trochę doskwierały dzisiaj, więc Było ciężko. było jak było, ale było fajnie, W następnym zobaczyliśmy. odcinku będzie lepiej. Do zoba. Cześć.